Powszechne pośrednictwo Maryi. Święty Ludwik mówi o tym, że przez wiele tysięcy lat, pomimo wzdychań patriarchów, proroków, wielkich świętych Starego Testamentu, Bóg nie zesłał im Mesjasza, tylko chciał to uczynić przez Maryję. Święty Augustyn mówi, że skoro świat nie był godny otrzymać Syna Bożego bezpośrednio z rąk Ojca, to dał go Bóg Maryi, aby świat otrzymał go przez nią. I zobaczmy, w jaki sposób Bóg działa przez Maryję. To przecież Bóg słowami Maryi uświęcił Jana Chrzciciela. Kiedy Maryja wchodzi do Elżbiety, pozdrowiła Elżbietę, to na dźwięk słów Maryi wylał się Duch Święty. Ona była tak nim napełniona. Tam nie było napisane, że Maryja pomodliła się wstawienniczo nad Elżbietą i ona wtedy otrzymała Ducha Świętego. Ona tylko weszła i powiedziała: cześć Elżbieta. I Duch Święty się wylał. Na słowo Maryi. Ona była tak bardzo nim wypełniona. Na słowo Maryi dokonał się pierwszy cud w Kanie Galilejskiej. Więc zobaczmy, że to jest bardzo uprzywilejowany sposób działania Boga, który nam daje przez Maryję. Święty Ludwik mówi, że tak jak w Księdze Rodzaju czytamy o tym, że Bóg stwarzał świat i zebrał wszystkie wody i nazwał je morzem, czyli po łacinie Maria, tak Bóg zebrał wszystkie łaski i umieścił je w Maryi. Syn z wysokości krzyża przekazał Maryi wszystko. Przekazał jej swój testament. Przekazał jej swój Kościół. Duch Święty uczynił ją szafarką wszelkich łask. Ona rozdziela łaski, jakie chce i komu chce. Zobaczmy, że Maryja, która w swoim życiu była uniżona do głębin nicości, przez Boga jest wywyższona. I w Maryi widzimy, jak bardzo się objawia piękno zależności od Boga. Ona we wszystkim chciała być zależna od Boga, więc On we wszystkim ją obdarował. Dlatego ona jest dla nas najskuteczniejszą pośredniczką. I pięknie o tym pisze święty Jan Paweł II w Redemptoris Mater. Pisze on tak: współdziałanie Maryi w swoim podporządkowanym charakterze uczestniczy w powszechności pośrednictwa Odkupiciela, jedynego pośrednika. Poprzez swoje pośrednictwo podporządkowane pośrednictwu samego Odkupiciela, Maryja przyczynia się w sposób szczególny do łączności Kościoła pielgrzymującego na ziemi z eschatologiczną rzeczywistością świętych obcowania. Pośrednictwo Maryi jest podporządkowane jedynemu pośrednikowi, Jezusowi Chrystusowi. To nie jest tak, że ona nas odwodzi od Jezusa. Słowo Boże mówi, że jedynym pośrednikiem jest Jezus Chrystus. A pośrednictwo Maryi jest temu podporządkowane, jest w tej samej linii. Ono nie prowadzi nas w inną stronę. Ona nie przysłania nam Jezusa. Maryja, która we wszystkim, w całym swoim życiu była podporządkowana Bogu, jak teraz miałaby nam Go przysłonić? To jest zupełnie sprzeczne z jej naturą. Sprzeczne z tym, co Bóg w niej uczynił. Ona nigdy tak się nie zachowywała. Pośrednictwo pokazuje zależność. Więc zachęcam Cię, żebyś dzisiejszy dzień przeżył w takiej świadomości zależności od Maryi. Żebyś przeżył ze świadomością tego, że we wszystkim, co się dzieje w Twoim życiu, zależysz od niej. Tak jak dziecko, które jest w łonie, które jest we wszystkim totalnie, radykalnie zależne od mamy. Przeżyj tak dzisiejszy dzień. Ze świadomością radykalnej zależności od Maryi. Jak dziecko w brzuchu mamy. Bądź na bieżąco z naszymi materiałami. Tutaj zasubskrybujesz nasz kanał. Zapraszamy także do obejrzenia innych propozycji.